Koloseum, antyczna arena, dawny amfiteatr Flawiuszów oraz wizytówka Rzymu. Aby docenić wielkość i piękno tej majestatycznej budowli, trzeba przyjrzeć się jej z bliska. Koloseum powstałe na zlecenie cesarza Wespazjana w 80 roku do dziś zadziwia i fascynuje. Amfiteatr zbudowano na planie elipsy o długości 180 metrów i szerokości 156 metrów. W XIV wieku zniszczone z powodu trzęsienia ziemi. Od 2007 roku ten rzymski zabytek uznano za jeden z 7 nowych cudów świata. Łuk Konstantyna Wielkiego, zbudowany w latach 312-315 dla uhonorowania dziesięciolecia sprawowania władzy przez cesarza Konstantyna oraz dla uczczenia jego zwycięstwa nad Maksencjuszem. Budowla ta ma wysokość 21 metrów i szerokość 25 metrów. Wzniesiona została w pobliżu Koloseum. Łuk ma konstrukcję trójprzęsłową. Przeloty na każdej fasadzie rozdzielają 4 kolumny w porządku korynckim, nad którymi w attyce umieszczono posągi uosabiające podbite przez Trajana plemiona. Pięć postaci to wizerunki Daków. Pomiędzy posągami rozmieszczono płyty z płaskorzeźbami z czasów Marka Aureliusza. Forum Romanum, serce starożytnego Rzymu i centrum ówczesnego świata. Forum Romanum to najstarszy plac miejski w kraju i ruiny dawnych okazałych budowli, m.in. świątyni rzymskich bogów, łuków triumfalnych, kolumn i pomników, otoczone 6 wzgórzami. Wchodząc od zachodu na Forum Romanum miniemy imponujące pozostałości świątyni Wenus i Romy, wybudowanej w 135 roku przez cesarza Hadriana i przebudowanej w kolejnych latach. Takiego kolegę spotkaliśmy przy Forum Romanum. Totalnie się nie bał i przewodniczka mówiła, że stoi tu codziennie, czekając na turystów i ich smakołyki. Posąg Juliusza Cezara, najpotężniejszego dyktatora czasów starożytnych. Położony w samym centrum miasta Plac Wenecki jest jednym z najczęściej mijanych przez turystów miejsc w Rzymie. Codziennie przecinają go tłumy przechodniów oraz niezliczona ilość autobusów, samochodów i skuterów, a nad wszystkim w godzinach szczytu czuwają policjanci sterujący ruchem. Panteon to bez wątpienia najlepiej zachowany zabytek Rzymu. Budowla powstała w 27 roku przed naszą erą na zlecenie Marka Vipsaniusza Agrypy. Panteon poświęcony był bóstwom planetarnym oraz ówcześnie panującemu cesarzowi,
a od VII wieku jest używany jako katolicki kościół. Jest to jedna z najbardziej znanych budowli Europy. Wnętrze Panteonu uderza prostotą i symetrią. W czasach antycznych w bocznych niszach stały posągi bóstw, a obecnie są ozdobione rzeźbami i freskami o charakterze chrześcijańskim. W środku świątyni znajdują się liczne kaplice grobowe, m.in. sarkofag Rafaela Santi i władców Włoch. Panteon znajduje się w centrum Rzymu przy popularnej ulicy Piazza della Rotonda. Panteon był największą budowlą kopułową na świecie. Prostota i regularność budowli, piękno poszczególnych elementów oraz znakomity materiał konstrukcyjny nadają całemu jej wnętrzu majestatyczny charakter. Fontanna Czterech Rzek, jedna z najsłynniejszych fontan Rzymu. Zamek Świętego Anioła, grobowiec cesarza Hadriana, jego rodziny oraz następców, znajdujący się w pobliżu Watykanu. Od 1752 roku budynek zdobi rzeźba przedstawiająca anioła z mieczem. Nie wiem, jak ta pizzeria się nazywała, ale to właśnie tutaj zjadłem najlepszą pizzę, jaką kiedykolwiek jadłem. Do Bazyliki Świętego Piotra prowadzi imponujący plac otoczony charakterystyczną kolumnadą składającą się z 284 kolumn i 88 filarów. Całość ozdobiona jest dodatkowo prawie 150 figurami świętych. Sama bazylika robi również ogromne wrażenie. Świątynia powstała na miejscu starszej, wczesnochrześcijańskiej bazyliki wybudowanej na zlecenie cesarza Konstantyna w około 320 roku. Wewnątrz bazyliki znajduje się ponad 40 ołtarzy, 11 kaplic, 395 posągów i ponad 10 000 m2 malowideł i mozaik. Punktem centralnym jest ołtarz Świętego Piotra z baldachimem. Bazylika w Watykanie jest architektonicznym symbolem władzy papieskiej i główną świątynią Kościoła katolickiego. Zarówno plac, jak i świątynia w Watykanie zdumiewają swą wielkością. Wizyta w tym miejscu to niezapomniane doznanie dla katolików oraz wielbicieli sztuki i architektury. Do bazyliki zostaniemy wpuszczeni tylko w odpowiednim stroju, czyli zakrywającym kolana oraz ramiona. Jeżeli nie zastosujemy się do tej reguły, możemy zostać niewpuszczeni do środka lub nawet wyproszeni. W środku należy zachowywać się odpowiednio i nie przeszkadzać wiernym. W kaplicach przeznaczonych wyłącznie na modlitwy nie powinniśmy rozmawiać ani robić zdjęć. Bazylika Świętego Piotra została zbudowana w latach 1506 do 1626 na placu Świętego Piotra na Watykanie. To drugi co do wielkości kościół na świecie i jedno z najważniejszych świętych miejsc chrześcijaństwa. Zanim jednak dostaniemy się do środka, będziemy musieli przejść przez kontrolę bezpieczeństwa podobną do tych lotniskowych. Jest to jeden z najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych. Wejście do wnętrza świątyni jest darmowe. W bazylice i w jej podziemiach znajdują się także groby innych papieży. Liczba odwiedzających Bazylikę Świętego Piotra jest szacowana na kilkanaście milionów rocznie. Wedle tradycji stoi na miejscu ukrzyżowania i pochówku Świętego Piotra, uznawanego za pierwszego papieża. Jego grób leży pod głównym ołtarzem.
Bazylika jest czołowym dziełem architektury renesansu i baroku, z bardzo bogatym wystrojem wnętrza, gdzie znajdowały się również zabytki pochodzące z dawnej konstantyńskiej bazyliki zbudowanej w tym miejscu, m.in. brązowa figura świętego Piotra. Miejsce ostatniego spoczynku świętego Jana Pawła II znajduje się po prawej stronie od wejścia do bazyliki. Aby tam trafić, należy minąć znajdującą się w najbliższym sąsiedztwie kaplicę z pietą Michała Anioła. Przed kaplicą nie powinniśmy się zatrzymywać na zbyt długo. Osoby pilnujące porządku, szczególnie w tym miejscu, starają się kierować ruchem pielgrzymów tak, aby każdy mógł spokojnie przejść przy kaplicy. Naprzeciwko grobu znajdują się ławki, w których można na dłużej usiąść i oddać się modlitwie. Baldachim we wnętrzu bazyliki świętego Piotra mierzy około 28,5 metra wysokości. Zaprojektowano go i wykonano dla uroczystego upamiętnienia miejsca pochówku pierwszego następcy Chrystusa. I jest to prawdopodobnie największy do dziś zachowany artystyczny odlew z brązu. Ciało świętego papieża Jana XXIII znajdujące się obecnie w sarkofagu w ołtarzu bocznym. To słynne dzieło przedstawia Maryję trzymającą w ramionach zdjętego z krzyża Jezusa.